Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj relacja ze sklepu Thomasa. Thomas Tillman Hobby Zoo. Dzisiaj wyłącznie ryby żyworodne Thomasa. Pierwsze rybki to mieczyki Cycloporus Montezuma. Naprawdę, kurczę, fajne te miecze. Zastanawiałem się, czy sobie ich kiedyś w przyszłości nie sprawię. To znaczy, chciałbym je mieć, ale no, warunki mieszkaniowe mnie ograniczają. No, to musi być zbiornik minimum metrowy, najlepiej 200 litrów, 100 na 50 na 50, no to jest 250, ale takie byłby idealny. Piękne mieczyki. Po prostu czad. Limki Perugie. No, ja mam Perugie akurat, ale te limki są jakieś inne trochę. Oczywiście Perugie występują też w szeregu odmian, także być może to jest jakaś lokalna forma Perugi, ale ciężko stwierdzić. No, w każdym razie młode Perugie. Kurczę, nie, to nie są Perugie, to jest, chociaż przez moment zdawało mi się, że to Vitata raczej jest, ale nie. Alfaro, bodajże nazywają tą rybę też olomnią. Bardzo podobne do, w sumie do tych ostatnich gambuzji kupiłem, tylko że inny kolor mają. Też tak płetwę odbytową charakterystycznie mają rozpostartą. Bardzo ciekawy gatunek. Ta olomnia, czy też alfaro. Zastanawiałem się, czy nie kupić do nowego swojego zbiornika tych alfaro, ale bardzo są podobne do priapelli. Chciałbym coś troszeczkę bardziej odmiennego. O, kiedyś w przyszłości chciałbym te alfaro, bo naprawdę są ładne, naprawdę są fajne i ładne. Priapella kompresa, o Jezu, to jeszcze inna niż ja mam. Znaczy, no ja mam kompresę, ale to jest forma spalenkę. Kurczę, szczerze mówiąc, nie widzę żadnej różnicy między nimi, ale może jakbym miał dwie ryby obok siebie, to bym te różnice zauważył. Teraz tak jak przychodzą mi do głowy moje ryby, które posiadam, no to wyglądają tak samo. Ale no, kurczę, jak ostatnio kupowałem, to mogłem z tego baniaka wziąć te priapelle. Jeszcze miałbym dodatkowo z rzeki Palenkę. A w zasadzie chyba to jest lokacja Palenkę. Nie do końca nie jestem pewny, czy to jest miasteczko przy rzece, czy też rzeka nazywa się Palenka, ale wydaje mi się, że rzeka nazywa się Palenkę. No, jedziemy teraz ostro z tematem. Same rzadkie ryby żyworodne. Ksynotoki. Chciałbym kiedyś tą ksynotokę do Radoi. Kto wie, może w przyszłym miesiącu ją sobie sprawię. No, kwestia nie tylko pieniędzy, trzeba mieć też akwarium na nie. Ale widzę, że mnożą się tutaj, więc może bym wziął całą grupę. Trzeba się zastanowić. O, zobaczymy. Może dzisiaj podejmiemy decyzję. Zobaczymy jeszcze, co tyłu Thomasa wynajdę. Zoogeneticus tequila. O, to mój kolejny gatunek, który chciałbym zdobyć. Kiedyś te ryby na pewno będę miał. No ale akurat nie mam wolnego akwarium odpowiedniego dla nich. Ale z czasem to na pewno się zmieni. Także to jest 100%, że ten gatunek kiedyś będę posiadał. Są te ryby świetne po prostu. Szczególnie samczyk mi się podoba. Kolejny gatunek Cynotoki. Te wydają mi się dużo większe od tamtych poprzednich do Radoi, ale gdybym miał wybrać, to wziąłbym sobie te do Radoi.
Choć to nie znaczy, że nie chciałbym tych też, ale na początek zacznę od doradoi sobie. O, niestety ksenotoki bywają dość agresywne, więc powinny być trzymane osobno w zbiorniku. Nie wiem czemu, trochę mi piranie przypominają. Może przez to takie wygrzbiecenie ciała. Ciekawe. Xenophorus. Tego to w ogóle nie znam. Nie wiem co to za ryba jest. Też żyworodna. On bardzo przypomina mi moje Chapalidis, powiem szczerze. Wśród tych gatunków takich mniej kolorowych to często jest tak, że trudno jest rozróżnić nawet z czym mamy do czynienia, a szczególnie jak obserwujemy na rybek, tak jak tutaj. Tak wygląda dorosła ryba. O, typowy wygląd dla tej grupy Goodidae. Ale tego gatunku nie znam. Kurczę. Zawsze jak tu przyjdę, to coś wypatrzę, czego nie znam. Limia perugia. Kurczę, te limki to jest to samo co było wcześniej. W akwarium tu ich jest więcej. Mam wrażenie, że są ciut inne niż to moje. Chciałbym kupić, to są niestety młode ryby, nie ma dorosłych. Więc trudno stwierdzić, jak one będą wyglądać. Ale nieco różnią się od moich kolorystyką. To ciekawe. Priapella olmeca. Jeszcze inny gatunek. Ja mam kompresę. Akurat limfy nigolofasciaty tutaj nie ma. O, jak widać, to te gatunki niewiele się od siebie różnią wszystkie. To tylko specjaliści, fanatycy ryb żyworodnych umieją je porozróżniać. No i na ogół nie są one zbyt kolorowe, te dzikie gatunki. Choć to nie zawsze, prawda? Następna ryba na mojej liście do zdobycia. Blachir Hapis rożeni. Chyba dobrze to wymagam, bo te są świetne. Ale to w sumie dość trudne ryby akwariowe. Z tego względu, że to jest wyjątkowo drapieżny gatunek. I no, bardzo ciężko jest wyhodować młodzież przy dorosłych, ponieważ dorosłe polują na nie, no i większy narybek poluje na mniejszy, więc ryby wymagają sortowania. Przy okazji widzę, że są tutaj limki nigrofasciata. Ach, nawet jest na karteczka tutaj, no tak. No ale ten Blachir Hapis to muszę kiedyś mieć. To jest jedna z ryb na mojej liście priorytetów. Nie wiem kiedy, ale muszę je mieć. Mieczyki Hellera, Guenteri, Atoyak. Trzeba przyznać, że Tomas ma naprawdę duży wybór tych mieczyków. Zobaczymy ich dzisiaj dużo więcej. Naprawdę niezłe są. Powiem szczerze, że bardziej mi się podobają niż Signum nawet. Bardzo ładne samczyki. Ciastem czy dużo większe rosną, zostają takie małe. Mieczyki Signum i Poecilla chica. Poecilla chica to tutaj ryby, te takie szaro-czarne to samce. Natomiast są tu też Signum, mieczyki, ale są tylko samice, z tego co widzę. O, tutaj mamy samiczkę Signum, tam z tyłu, i obok jest kolejna. Już oszczyłem sobie na te ryby zęby ostatnio, ale nie ma samczyków. Są jakieś młode ryby. No może akurat tak się zdarzy, że będzie jakiś samczyk, chociaż jeden, no to bym zabrał całą tą grupę. A ich tu zostało niewiele, chyba z 6 sztuk. Nawet jest, o, mój numer telefonu, bo chciałem je zarezerwować. Limia vittata i mieczyki pigmeje. Miałem kiedyś pigmeje, ale niestety wymarły mi. Limia vittata, no to są te. Bardzo fajne limki. No i kiedyś chciałbym, żeby były w Fiszrumie, ponieważ no, chciałbym zgromadzić jak najwięcej gatunków limek. Stwierdziłem, że zdobędę ich tyle, ile się da.
Póki co mam 3 gatunki, z tym, że ta nigrofasciata mam ją w 2 formach. Jedna to ta zwykła, a druga to Migrorain o pomarańczowych płetwach, lekko pomarańczowych. No a ta żółta rybka, jak widzicie tutaj, no to jest samczyk Xiphophorus pygmaeus. Kiedyś spróbuję do nich wrócić, ale muszę dorwać większe stado dobrych ryb. Chapalidis pardalis. To nie te Chapalidis, które ja posiadam, ponieważ ja posiadam Peraticus. To są pardalis. Niezwykle trudno rozróżnić te ryby i w zasadzie wielu ichtyologów uważa, że te moje Chapalidis peraticus to tylko forma regionalna Chapalidis pardalis. A faktem jest, że te ryby są niezwykle podobne do siebie i no nie wiem, czy bym był w stanie rozróżnić je. No może oba jakby były, to tak, ale no tak jak teraz patrzę na nie, to wyglądają identycznie. Natomiast ta rybka tutaj trafiła, to nie wiem, czy to jest Chapalidis. Nie wygląda jak Chapalidis. Bardziej wygląda jak ameka, szczerze mówiąc. Ta jedna, ale no może po prostu taki osobnik. Zresztą te ryby wszystkie są bardzo podobne do siebie. Limia i slime. Ten gatunek też chciałbym mieć. W zasadzie takich dostępnych dla mnie gatunków są jeszcze 3. Limia i slime, Limia tridens i Limia vittata. No i te 3 gatunki chciałbym z czasem zgromadzić w Fishroomie. Poecilla salvatoris, czyli tak zwana Liberty Molly. O, tutaj widzimy samiczkę sobie. No to jest odmiana, znaczy gatunek Molinezji. Ma bardzo ładną płetwę grzbietową i samczyk ma ładny ogon. Tu jest właśnie samczyk. Ale widziałem też samczyki z ładniejszym ogonkiem, ten ma taki no w sumie nieciekawy. To oczywiście mieczyki Hellera, ale nie opisane są, co to jest za forma mieczyków. Te Poecille salvatori chyba sobie sprawię do mojego najnowszego baniaka jako 3. gatunek. No i to bym wtedy zakończył tą epopeję z obsadą, ale to jeszcze zobaczę, może dorwę jakiś inny gatunek Molinezji. Kolejne akwarium. Tutaj mamy limkę Melanogaster, po niemiecku to jest Jamaica Kerfling. No i mieczyki Kalmani, Xiphophorus kalmani. No te rybki z mieczem, szaro-białe z czerwonym paskiem to oczywiście mieczyki. Pozostałe ryby to właśnie limki Melanogaster. Posiadam 3 pary tych limek. No ale póki co tak jakoś słabo mi się mnożą. Zobaczymy, co będzie z czasem. Kto wie, może dokupię tych limek jeszcze, bo mam je właśnie tutaj od Tomasa. Priapella compressa. To dokładnie te same rybki, które ja posiadam. Jak widzicie, te wszystkie priapelle są bardzo, bardzo do siebie podobne. Ale naprawdę świetne ryby, polecam je. Tutaj tego nie widać, ale one bardzo lubią pływać w ławicy. Dość ruchliwe są, naprawdę tworzą świetny klimat w akwarium. No a przy okazji dość ładne, szczególnie przy dobrym oświetleniu to oko błyszczy się. Alfaro ponownie, czyli olomnia. O, naprawdę są fajne, ale przed chwilą widzieliście właśnie moje przypelle. To znaczy te są Tomasa, ale ja mam od niego. No i te przypelle, jak widzicie, są niezwykle podobne do tych Alfaro. Więc myślę, że fajniej będzie mieć coś bardziej odmiennego, a Alfaro sprawi sobie kiedyś indziej. Phalichthys, nie wiem jak przeczytać, Fiberti. Z kształtu identyczne z tymi małymi Phalichthys, które posiadam, Phalichthystico, ale nieco odmienne. Kto wie, może właśnie Phalichthys sobie sprawię jako 3. gatunek.
chociaż chyba jednak no, bardziej mnie kręcą te molinezje obecnie. Zobaczymy. W każdym razie fajna rybka, rzadka. Bardzo długie gonopodium jest u samca, jak widzicie, w zasadzie długości połowy ciała. Kolejne mieczyki to są tutaj rybki, jak widzicie, Quetzalcoatl. Bardzo ładne są. Te są jeszcze młode, one urosną troszkę, ale naprawdę świetne. Natomiast te tutaj ryby, one akurat nie były na tabliczce. To jest Skifa multipunctata. I trzeba przyznać, że dość dobrej ryby, bo mają dużo czarnego. Nie każde skify multipunctaty są obdarzone tą ilością czarnego pigmentu. Często to jest jedna, dwie, góra 3 plamki. Te mocniej ubarwione ryby, jak ta, to są samce. To bym powiedział, że jest samiec. A samica, nie wiem, czy to jest jakaś samica, szczerze mówiąc. Może tam ta ryba bardziej z tyłu. Ale to młode ryby. U skify ciężko się płeć rozróżnia, powiem szczerze. Miałem kiedyś tą skifę multipunctata, jak wiecie, ale niestety akwarium uległo zagładzie. To było jakieś 2 lata temu, jest o tym odcinek, no i niestety straciłem wtedy skify. Szkoda bardzo. Falictistico. Fajne rybki, mam je. Całkiem ładne stado mi urosło. Powoli będę się zastanawiał, żeby nie zrobić drugiego baniaka z nimi, żeby mieć 2 linie. Naprawdę świetna nanorybka, można ją trzymać w małym akwarium, takim 60 na 30 na 30. To dla nich wystarcza. No i to w zasadzie są dorosłe ryby prawie. Może inaczej. Samice bywają większe niż te tutaj, ale generalnie są to dorosłe ryby. Naprawdę polecam ten gatunek mini żyworódki. Poecilla picensis. Kurczę, naprawdę świetne są te molinezje. Może te molinezje bym sobie wziął. Co prawda tu jest napisane, że nie są na sprzedaż, ale jest ich dość dużo i może jakbym zagadał, to by się coś dało. Coś w tym stylu, jeżeli chodzi o molinezję, chciałbym sobie sprawdzić. Wyglądają jak krzyżówka Jacques Poitefeuille ze zwykłą molinezją, ale ten sam jest czad. O, tutaj widzę jest narybek, ale czy to jest narybek od tej formy? Czy to jest Catazaja, bo tu jest tylko napisane Picensis. Ale samiec jest podobny bardzo. W zasadzie taki sam. Może z tych bym sobie wziął. Kolejne mieczyki Hellera, palenkę. Bardzo podobnych do tych, które ja mam obecnie. Z tym, że różnica polega na tym, że palenkę ma 3 czerwone linie, a te moje mają tylko jedną. Świetna sprawa. Ale jeżeli chodzi o mieczyki Hellera, to na razie poprzestanę na tych, które mam. Jakieś inne mieczyki sobie sprawię. Tutaj na koniec, bo to jest ostatnie jakby pomieszczenie, część akwariów ma ryby, które nie są na sprzedaż. Tutaj nie jest zapisane, co to jest, ale to jest jakiś gatunek priapelli, myślę. Tak sądzę, że to są priapelle. Bardzo podobne, no chyba, że to jest jakiś alfaro, czyli olomnia. Ale to wydaje mi się, chyba to ma z przełożu same samice. To jest, wydaje mi się, że tylko do wykocenia są tutaj. Tu jak widzimy też są ryby nie do sprzedania. Mam z tej lokacji moje ostatnie gambuzje. Kurczę, to byłoby fajnie mieć gambuzje razem z tymi Falictis flyberry, jakoś tak to się mówi.
Muszę pogadać z Tomasem. Co prawda on verkauflich, ale może dla mnie będzie verkauflich. Kolejne mieczyki. Tym razem forma Jimba. Kurczę, tych mieczyków Hellera najróżniejszych. No to Tomas naprawdę ma sporo. Jimba też ładny, kurczę. Śliczny. Mieczyki Montezumę, bo te są cudowne. Te na pewno będę miał kiedyś. Nie wiem kiedy, ale muszę je mieć. Zobaczcie jaki miecz mają duży. Te kolory. Aparat nie oddaje tego, ale one mają taki zielonkawy połysk. Przepiękne. O, stado tych ryb na pewno będę posiadał. Kolejne miecze Almoyola. Jak widzicie, nie są na sprzedaż, a posiadam je od Tomasa, więc no, pewne rzeczy da się dogadać. Naprawdę ładne miecze. No i od tych palenkę, tak jak wspomniałem, różnią się tylko tym, bo oczywiście jest to mieczyk Hellera, ale różnią się tym, jak widzicie, moje mają jedną czerwoną linię, powyżej są palenkę i mają 3, przy czym te dwie pozostałe są takie słabsze. Przepraszam za odbicia, no ale na to nie jestem w stanie poradzić. Co tutaj, to nie mam zielonego pojęcia, co to jest. No tutaj w tym sklepie to rzeczywiście jest no, cała masa różnych dziwnych ryb. Co do pielenic to już w ogóle się nie wypowiadam, bo czarna magia. Po prostu są takie gatunki, że no, nawet wyjadaczowi opada szczęka. Ciekawe co to za ryba. O, widzę, że są Jimby na sprzedaż młode. No i ile ich mam. A mieczyk potrafi dużo rzucić młodych. Kilkadziesiąt sztuk nawet. Kolejne akwarium z Pharichthys Flaveri. Ciastem czy to są te katazaja, bo bym sobie wziął je. Tu coś jeszcze innego pływa. Ta rybka tutaj. A, wiem co to jest. Tu jest w opisie. Poecilla chimalpa. A pozostałe ryby to... Gdzie pan gdzieś ta ryba? O, gdzieś tam jest. A ona? Nie, tu jest. Gdzież one są? Tu jest, tu jest, tu jest. Ta ryba, pośród nich. To jest coś innego, widzicie? To jest ta Poecilla. Kolejne mieczyki Hellera, Chaka Max, ale tu widzę tylko młode ryby. O, nie wiadomo jak one będą wyglądać, trzeba by było poszukać na internecie. Nawet nie słyszałem o takiej odmianie. Ciekawe. Kolejne Montezumy. No, jeżeli ktoś lubi ryby żyworodne, to zapraszam do Tomasa, bo tutaj znajdziecie wszystko i jeszcze więcej niż chcecie. Naprawdę, no, wybór tych gatunków ma przeogromny. Poecilla mexicana Misolha. Pierwsze słyszę. Tak wyglądają te moi. Mam Poecillę mexicana, ale mam katazaję. Super.
Dla samego poglądania i dowiedzenia się czegoś, odkrycia nowych ryb, to warto tutaj przyjść. Kolejny gatunek występujący w rzece Candelaria. W sumie można by było zrobić biotop, bo mam gambuzję. Gdybym do tego dokupił palichtys i te platki, to bym miał zbiornik biotopowy. No to warto o tym pomyśleć i warto by było zdobyć te platki. Widzę, że nie ma ceny, więc raczej Tomasz na razie je namnaża. Obok było akwarium z rybami na sprzedaż już. Część tego sklepu przypomina Fish Room, bo nie wszystko jest tutaj na sprzedaż, nie wszystko można kupić. Ale widzę, że są na sprzedaż i nie są takie drogie, 7,50. No to mógłbym sprawić sobie, może w przyszłym miesiącu sobie sprawię w takim razie drugi gatunek. Znaczy drugi gatunek z tej samej lokacji, chodzi mi o rzekę Candelarię. No, coraz bardziej mnie to kręci. Tutaj możecie sobie zobaczyć grupę zarodową Tomasa. To jest Almoluja, ale to jest dwójka, czyli jeszcze coś może być innego niż te tu moje są. Ale generalnie chciałem wam pokazać, jak wielkie rosną. Naprawdę te miecze są olbrzymie. Samice, no to największa tam z tyłu 14 cm. Na ten największy samczyk tam z tyłu jest taki odręb. No dałbym mu na 16, może więcej centymetrów. Piękne te miecze są. Bardzo jestem szczęśliwy, że jestem ich posiadaczem. A moje ryby są dopiero młode, dopiero zaczynają. No jeden samiec ma co prawda mniejszy, ale temu drugiemu dopiero rośnie. Ale cudowne są naprawdę. O, tu są te chimalty w większej ilości. No piękne monezy. Ostatnio pytałem o nie, ale póki co jeszcze nie są na sprzedaż. Muszę się bardziej namnożyć, ale trzymam rękę na pulsie. Jak tylko będą dostępne, to je biorę, kurczę. Są naprawdę świetne. Przepiękne magnesje. Kolejna forma tego Phalictis freywerti, jeszcze jakaś inna, 174. Rzeczywiście te ryby trochę się różnią. Rzeczywiście trochę się różnią. To nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. O kurczę. Jak ktoś wie, to dajcie znać, co to za ryby, bo ja nie mam pojęcia. Wjadę do domu, to popatrzę po książkach. Pierwszy raz widzę je. Samce wyglądają jak gupi w zasadzie. No taki trochę inny, dziwny gupik, ale jak gupik. To chyba są w ogóle dwa gatunki ryb. Chociaż no są takie jak ten samiec jasne samice. No i są te ryby w ciapki i samice w ciapki. Ciekawa historia, co to jest. Heterandra formosa, czyli jednodniówki. No to te ryby znacie na pewno. Ja nie mogę zapać ostrości tutaj, widzę. O, jest. Te ryby znacie. Sporo ich tutaj ma. U mnie na szczęście coś się ruszyło z grupą, bo wypatrzyłem w Kajfasie młode rybki. Póki co dwie, ale pierwsze młode rybki od roku. No jednak przeniesienie na zewnątrz i wpływ UV objawił się nowym narybkiem, na szczęście. Poeciliopsis Santo Domingo. No to jakaś wielka ciekawostka. Nie znam tych ryb. Pierwszy raz widzę je. O, tutaj naprawdę można znaleźć rzeczy niesamowite w tym sklepie. To też nie mam zielonego pojęcia, co to może być.
to jest narybek od jakichś ryb, czy to rzeczywiście inny gatunek. Napisane są jak Maculipini 7,50. Kurczę. Wyglądają jak samice gupika. Ciekawe. Tana Arizona. O, to świetna nano żyworódka, bardzo rzadka. Wbrew pozorom, nie wiem, być może żyją też w Arizonie, ale tak jak czytałem, to pochodzą z Kuby. Warto by było sobie sprawić statko takich ryb. Mam nawet baniak. Zobaczymy, może w przyszłym miesiącu kupię 10 sztuk. To już od dłuższego czasu się zastanawiałem i myślę, że to jest dobry pomysł, żeby sprawić sobie ten miniaturowy gatunek. Tym bardziej, że nigdzie indziej nie widziałem go do kupienia. No, te rybki powinniście znać. Robiłem niedawno film o nich. Musiałem na chwilę przerwać, bo bateria mi się już wyładowuje. Dobrze, że już prawie skończyłem. No to oczywiście ameka. Czekam, aż będą młode od nich. Chciałbym też ameki mieć. A wiem, wiele chcę, ale powoli realizuję wszystkie swoje pragnienia. Jestem nieubłagany w dążeniu do celu. Kolejne gambusje. A, gdzie one są? Tutaj są, to są te szare. Tam z tyłu widać samczyka jak płynie. No. Mam już ten gatunek gambusji. Ale kto wie, może sobie sprawię z czasem drugi. O ile będą na sprzedaż, bo nie ma ceny tutaj. To oczywiście platki. Kolejny gatunek rzadkiej nanożyworódki. A tu już w ogóle jest rarytas. Cycloporus milleri lago catemaco. Świetne naprawdę te ryby, bardzo mi się podobają. Kto wie, może